Dobra. Ok, mam już chyba złapane łożysko. No i kręcę. Czyli nawet taki tani ściągacz łożysk tutaj całkiem fajnie się przydaje. Teraz go przywrócimy, przynajmniej z wyglądu, do świetności. Natomiast tutaj jest to jakoś, nie wiem, takie jakby zakamienione. Ok, sprzątam tutaj. Postaramy się założyć nowe łożyska na ten wirnik. Mam wrażenie, że zaczyna to działać. Tutaj łożysko na pewno się już ruszyło. Całkiem fajnie się tutaj trzymają. No dobra, bez tej praski miałbym pewien kłopot. Spróbujmy tutaj te przewody z powrotem włożyć do puszki, bo potem może być trudno. Dobra, i teraz ostrożnie wkładamy wirnik do środka. Elegancko się ten wirnik w tych nowych łożyskach obraca. Tutaj sobie to wkładam. Chyba to nie idzie. Dobra, to wystarczy, nawet chyba troszeczkę za głęboko. Tutaj mam gwintownik, który powinien do niej pasować. No i dobrze, mamy silnik prawie zmontowany. Zaraz się zajmiemy tymi przewodami. Bardzo fajnie widać działanie tego wyłącznika odśrodkowego. W momencie, kiedy silnik zaczął się obracać, jeszcze raz sobie to oglądam. Tutaj mamy przewód ochronny do korpusu silnika. Tu mamy dwa przewody zasilające. Ok, wyłączam. No, niestety w tą stronę się kręci. Natomiast spróbujmy teraz tak zmienić przewody, żeby silnik kręcił się w drugą stronę. Nadal chodzi bardzo głośno, ale zwróćcie uwagę, obraca się teraz w drugą stronę. Tematy na co najmniej 4 odcinki właśnie o tych silnikach. Cześć, bardzo chciałbym Was dzisiaj zaprosić tutaj do mnie do warsztatu na wspólny montaż tego rozłożonego na stole warsztatowym na części starego silnika do pralek wirnikowych. To jest silnik typu BZF WR 120/78 z zakładów wytwórczych sprzętu instalacyjnego w Poniatowej, czyli z późniejszych zakładów Predom EDA. Ten silnik pochodzi z 1964 roku. Tutaj na stole mam jeszcze identyczny model silnika, chyba z 1965 roku. Złożony i sprawny, działający. Ten silnik bardzo się przydaje dla porównania z tym rozłożonym na części silnikiem. Dzisiejsze nasze spotkanie to jest tak naprawdę drugi odcinek poświęcony temu silnikowi, bo w jednym odcinku już ten silnik na części rozmontowaliśmy, zobaczyliśmy sobie przede wszystkim zasadę działania tego silnika, obejrzeliśmy poszczególne elementy, zobaczyliśmy, do czego służy zamontowany tutaj na wirniku tego silnika tak zwany wyłącznik odśrodkowy. Poczytaliśmy sobie też trochę o tego rodzaju silnikach w starej książce o pralkach, do której być może w tym odcinku też jeszcze wrócimy. Także myślę, że było to pod takim względem obejrzenia konstrukcji, budowy, zasady działania tego silnika ciekawe. To pierwsze nagranie, ten pierwszy poświęcony mu odcinek. No a dzisiaj chciałbym zrobić kilka rzeczy. Przede wszystkim bardzo chciałbym ten silnik troszkę wyczyścić, bo tego w poprzednim odcinku nie robiliśmy. On nie jest bardzo brudny, ale trochę postaram się go wyczyścić. Po drugie, chciałbym zobaczyć, skoro już mamy elementy tego silnika, tak jak wirnik rozłożone na części i wyjęte, chciałbym zobaczyć, w jaki sposób wymienia się łożyska w tym silniku. Nie jestem jeszcze pewien, czy faktycznie będę te łożyska wymieniał, bo ten silnik, tak jak zobaczyliśmy w pierwszym odcinku, najprawdopodobniej nie będzie sprawny. Prawdopodobnie jest tutaj jakiś problem ze zwarciem na jego uzwojeniach i prędzej czy później będzie trzeba ten silnik przewinąć. Tym zajmiemy się w przyszłości, ale mimo to na razie chciałbym mimo wszystko zobaczyć, jak w takim silniku wymienia się łożyska. Myślę, że to też może być przydatne i ciekawe na przyszłość. Po drugie, tak jak powiedziałem, będę chciał ten silnik wyczyścić, no i będę chciał go zmontować, zobaczyć, jak będzie wyglądał po zmontowaniu i chciałbym jeszcze zrobić kilka eksperymentów z tym silnikiem, jak on będzie już złożony w całość. Jeszcze spróbujemy go ewentualnie uruchomić tylko na uzwojeniu głównym. Zobaczymy, jak to będzie działało. Kilka trudności w tym odcinku oczekuję. Po pierwsze, ewentualnie ze zdjęciem i z założeniem tych łożysk
na wirnik. Zobaczymy, jak sobie z tym poradzi ten mój taki bardzo tani i prosty ściągacz łożysk i zobaczymy później, jak takie łożyska na ten wirnik ponownie wcisnąć. Po drugie, to co może sprawić tutaj trochę kłopotu, to są te dwie długie śruby, które trzymają te dekielki do korpusu silnika, bo przy rozmontowywaniu tego silnika jedna z tych śrub, no niestety tak mocno się działa, że musiałem ją tam naprawdę na siłę wybijać młotkiem przez jakąś podkładkę, ale mimo wszystko niestety uszkodziłem tutaj gwint na tej śrubie, więc zobaczymy. Albo spróbujemy to jeszcze raz nagwintować i przykręcić tutaj nakrętkę, a jeżeli to się nie uda, to kupiłem sobie takie dwa mniej więcej tej średnicy gwintowane pręty i po prostu z jednej albo z dwóch stron wytniemy mniej więcej tej długości, może troszkę dłuższe kawałki takich prętów i dwiema nakrętkami z dwóch stron to po prostu skręcimy zamiast tej śruby. No więc to jest druga rzecz, która prawdopodobnie sprawi trochę kłopotu i trochę zachodu w tym odcinku, a poza tym myślę, że ten montaż prawdopodobnie powinien przebiec w miarę niekłopotliwie. Także, żeby nie przedłużać tego wstępu, jeżeli macie ochotę obejrzeć sobie drugi odcinek poświęcony montażowi tego silnika od starych pralek, bardzo Was na to zapraszam. Aha, pokazywałem niedawno film, na którym przywiozłem do domu dwie stare pralki wirnikowe, ale to już są późniejsze modele. Jedna na pewno pochodzi z 1981 roku. Natomiast jeszcze sobie być może pod koniec tego odcinka na te pralki mimo wszystko rzucimy okiem i rzucimy sobie też okiem na kilka innych typów starych silników do polskich pralek wirnikowych, zarówno trochę nowszych niż te, które mam teraz na stole, jak i będę miał przynajmniej jeden starszy silnik z końca lat 50., również chyba właśnie stosowany w pralkach. Ale teraz bierzemy się za czyszczenie tego silnika, za próbę wymiany łożysk na tym wirniku, no i potem za zmontowanie całego tego silnika. Zapraszam Was na ten odcinek. Pomyślałem sobie, że poszczególne elementy tego silnika będę czyścił tuż przed ich zamontowaniem, a w pierwszej kolejności chciałbym jednak zająć się tymi łożyskami na wirniku, także pomyślałem sobie, że odsunę na razie wszystkie te pozostałe części i zajmiemy się tylko tym wirnikiem, wyczyścimy go tylko i przede wszystkim spróbujemy zdjąć z niego te znajdujące się na nim teraz łożyska. Ok, mam na stole sam wirnik, mam też ściągacz łożysk, który zaraz myślę, że będzie nam tutaj potrzebny, ale jeszcze wziąłem sobie szmatkę do czyszczenia, wziąłem sobie też taką gumową podkładkę, może też, będzie lepiej. Tutaj trzeba bardzo ostrożnie się z tym wirnikiem obchodzić, bo łatwo jest uszkodzić tę bakelitową tarczę wyłącznika odśrodkowego. No mam nadzieję, że nam się to nie zdarzy, ale w każdym razie ona może się łatwo złamać, więc ostrożnie z tym wszystkim. Przyniosłem sobie też troszkę WD-40, bo chciałbym tutaj troszeczkę przeczyścić też tą oś. Mam wrażenie, że ten wyłącznik odśrodkowy troszeczkę tutaj się opornie rusza. Więc zaraz to sobie powolutku wytrzemy. Pamiętacie z pierwszego odcinka, jeżeli ktoś nie miał do czynienia z tymi silnikami, to mówiliśmy o tym, że taki wyłącznik odśrodkowy znajduje się w środku z bardzo ważnego powodu. Taki silnik tego typu ma dwa uzwojenia. Jedno uzwojenie główne, które odpowiada za pracę tego silnika, ale żeby ten wirnik mógł zostać wprawiony w ruch, żeby mógł się obracać, potrzebne jest jeszcze tak zwane uzwojenie rozruchowe, czy faza rozruchowa, czy uzwojenie pomocnicze, które jest włączane tylko dosłownie na ułamek sekundy w momencie, kiedy ten silnik ma ruszyć. On się potem bardzo szybko rozpędza i jak osiągnie prędkość, nie wiem, około 1000 obrotów na minutę, to wtedy ten wyłącznik odśrodkowy służy do tego, że tutaj znajdują się dwa takie ciężarki. Pod wpływem siły odśrodkowej one przesuwają się na zewnątrz i jednocześnie pociągają za sobą tę bakelitową tarczę. Ta tarcza przestaje uciskać tutaj w silniku na takie... Momencik, o tutaj to mam, momencik, o tu z tej strony to mam. Przestaje uciskać na ten styk, do którego podłączone jest uzwojenie rozruchowe i odłącza uzwojenie rozruchowe, uzwojenie pomocnicze. Ono wtedy nie musi być cały czas włączone, bo inaczej groziłoby to jego spaleniem. No a później jak silnik zostanie odłączony od zasilania, zwalnia, ta tarcza z powrotem wraca na swoje miejsce. Styki są ponownie połączone i jeżeli znowu włączymy silnik, to on znowu może ruszyć. Także do tego służy ten wyłącznik odśrodkowy, pełni ważną funkcję. Wydaje się, że w tym przypadku jest on sprawny, ale troszeczkę też nie zaszkodzi go tutaj wyczyścić, nasmarować, żeby on na pewno
po uruchomieniu tego silnika działał. Chociaż prawdę mówiąc, to kłopot tego silnika polega chyba na czymś zupełnie innym. Tutaj przy okazji psiknę też troszkę na tę ośkę łożyska. Będzie nam łatwiej ściągnąć łożysko. Tak samo tutaj. Tutaj przyznaję, że widzicie tutaj po obydwu stronach za łożyskami są takie plastikowe podkładki. One myślę, że po prostu chronią, trochę osłaniają to łożysko, chociaż te łożyska od wewnątrz są też zamknięte. Od zewnątrz, tak jak widać, są tutaj otwarte, można je nasmarować, ale od drugiej strony są zamknięte. Mają tutaj takie osłonki czy ścianki. Także no, nie jestem pewien, czy te podkładki tutaj faktycznie są bardzo potrzebne, ale w każdym razie te łożyska, tak jak tu widzicie z tej strony, są dociśnięte prawie do tych podkładek. Ja już sobie tutaj próbowałem trochę ściągaczem i jak widzicie udało mi się jakieś pół centymetra jedno z takich łożysk z tej osi ściągnąć. Także myślę, że dalej też powinno to pójść. Dobra, poza tym myślę, że ten wirnik jest w miarę czysty i tutaj tak naprawdę nie musimy się bardzo trudzić przy jego czyszczeniu. Tutaj te ciężarki chyba ołowiane, tak mi się wydaje, też troszkę wyczyszczę. No i spróbujmy teraz przy pomocy tego mojego takiego bardzo taniego, kupionego w internecie ściągacza łożysk. On się bardzo fajnie nadaje do mniejszych łożysk na wirnikach silników od odkurzaczy, natomiast no, do tego dosyć dużego wirnika nie jestem pewien, czy będzie to dobrze szło. Przede wszystkim zrobiłem tutaj na początek błąd, bo zaczepiłem ten ściągacz też o tę plastikową, tak jak tutaj widzicie z tej strony, to było tak i zaczepiłem go też o tę plastikową podkładkę. No i on oczywiście, jak zacząłem ściągać łożysko, to tutaj zaczął wgniatać tę plastikową podkładkę, zaczął się z niej w ogóle wsuwać. Nie bardzo mogłem to zdjąć, no ale w końcu stwierdziłem, że po prostu odchylę troszeczkę w jednym i w drugim miejscu tę plastikową podkładkę na tyle, żeby włożyć tutaj między nią a łożysko te ząbki ściągacza. Momencik, muszę troszkę jeszcze wykręcić ten trzpień ze ściągacza. W ten sposób. Teraz go wkręcam. Tak, żeby te ząbki znalazły się pomiędzy tą podkładką a łożyskiem. No i teraz w zasadzie powinienem być w stanie, to jest w miarę równo, powinienem być chyba w stanie to łożysko tutaj z tego wału wirnika, z tej ośki ściągnąć. Kręcę po prostu, ten bolec jest tutaj wciskany i ściąga powolutku to łożysko. Ono teraz już nawet dosyć lekko schodzi. Chyba je zdjąłem, tak. Mogę tę podkładkę także zdjąć. Tutaj no niestety jak zacząłem na nią naciskać, to ona mi tutaj w ogóle, zobaczcie, pękła. Mój błąd, przepraszam. Nie jest to jakiś straszny problem. Myślę, że w razie czego jakąś podobną plastikową podkładkę można tutaj spokojnie dorobić. Nic się nie stanie. Tutaj możemy od razu tę oś troszkę wytrzeć. Także ze zdjęciem przynajmniej tego łożyska kłopotu nie było. Zobaczymy, jak będzie z jego naciśnięciem, tym bardziej, że nie mam takiej bardziej profesjonalnej prasy warsztatowej. Muszę sobie, nawiasem mówiąc, taką sprawić, ale spróbujemy coś zaimprowizować i jakimś takim bardziej partyzanckim sposobem to łożysko tutaj wcisnąć. Wyczyszczę przy okazji trochę ze smaru tę podkładkę. Ja myślę, że ona ma za zadanie tutaj z jednej strony osłaniać łożysko, z drugiej strony też osłaniać ten cały wirnik przed smarem, który jakoś ewentualnie może się z tego łożyska tutaj wydobywać. Dobra, wystarczy, mogę ją tutaj spokojnie z powrotem założyć. No i mamy tutaj też zdjęte łożysko. Z jednej strony ono też jest taką plastikową wkładką osłonięte. Zresztą chyba nawet nie jest jeszcze w jakimś takim najgorszym stanie to łożysko. Tak naprawdę można by je nasmarować, założyć tutaj z powrotem i spróbować z nim zmontować ten silnik. Ale bardzo mi zależało na tym, żeby obejrzeć sobie sposób też demontażu tych łożysk. Ok. To zdejmijmy może jeszcze z drugiej strony też to łożysko, jeżeli nam się to uda.
Spróbuję tutaj zrobić tak samo, tylko muszę bardziej wykręcić ten trzpień ściągacza łożysk, bo tutaj jest ten kawałek osi wirnika dłuższy. Dobra, to będzie w ten sposób. Tylko, no właśnie, tutaj muszę wetknąć te ząbki ściągacza, co nie jest takie wcale łatwe, pomiędzy podkładkę a łożysko. Nie wiem, jak może macie jakiś lepszy sposób, nie wiem jak wy to robicie, może jakimś innym ściągaczem, bardziej profesjonalnym dałoby się złapać też za tę plastikową podkładkę, może takim trzyramiennym, nie wiem. Ten w każdym razie, jeżeli złapię tutaj za plastikową podkładkę, to się te ramiona rozchodzą i nie jestem w stanie tego ściągnąć. Aczkolwiek, tak jak mówię, jest to taki bardzo amatorski i tani ściągacz łożysk, ale w wielu przypadkach spełnia swoją rolę. Dobra. Ok, mam już chyba złapane łożysko, no i kręcę. Mam nadzieję, że nie urwiemy tutaj gwintu. Obraca mi się cały wirnik, ale mam wrażenie, że to łożysko schodzi. Tak, wyraźnie schodzi. Zobaczcie, tutaj już ta przerwa pomiędzy podkładką a łożyskiem rośnie. Mam to łożysko też, zdjęte. Czyli nawet taki tani ściągacz łożysk tutaj całkiem fajnie się przydaje. Ok, czyli te łożyska mamy przy pomocy tego prostego ściągacza łożysk zdjęte. Sprawdzaliśmy już w poprzednim odcinku ich wymiary, ale możemy to jeszcze raz tutaj powtórzyć. Wyzeruję sobie tylko miarkę. Zewnętrzna średnica takiego łożyska 35 mm. Wewnętrzna średnica łożyska 15 mm. Tak, 15 mm. Grubość takiego łożyska no będzie 11 mm. Tu sobie możemy jeszcze sprawdzić tę ośkę, na której łożysko siedzi, ten wał wirnika. 14, 94, 95, 96, 15 mm. Czyli 35 na 15 na 11 mm. To są, jeżeli się nie pomyliłem, łożyska typu 6202. Tutaj akurat jakieś kupiłem takie dwustronnie zamknięte, 2Z. Tak jak te widzicie. Mam też jeszcze takie same łożyska 6202 otwarte obustronnie. Można by je nasmarować i też tutaj założyć. No nie wiem, jakbym wymieniał, to możemy wymienić te łożyska. Nawet jeżeli ten silnik nie będzie prawidłowo działał, to już może nie zakładajmy tych oryginalnych, starych łożysk. Tutaj w poprzednim odcinku nawet patrzyłem na te napisy na łożyskach, ale one są częściowo zatarte. Na pewno są to polskie łożyska FLT z fabryki łożysk tocznych. Tylko że tutaj rozmiar 6202, no teraz już wiem, ale tak to musiałbym się domyślać, bo tu na tym łożysku tego praktycznie nie widać. FLT chyba 40 albo 10, nie wiem. No i tutaj też tego numeru łożyska 6202, teraz już wiem, ale na podstawie tego numeru bym tego nie odgadł, także musiałem te łożyska zmierzyć, ale to powinny być dokładnie takie z tym oznaczeniem, jakie tutaj sobie oglądamy. Także te łożyska na razie odstawię, a spróbujemy nałożyć na ten wirnik te nowe łożyska. I tak jak mówię, nawet jeżeli ten silnik nie będzie dobrze działał, a raczej nie będzie bez przezwojenia go, to i tak przećwiczymy sobie na jego przykładzie właśnie wymiany łożysk. Tutaj nawiasem mówiąc, spójrzcie, po wyjęciu łożyska i zdjęciu tej podkładki na tej bakelitowej tarczy wyłącznika odsłoniły się napisy WO 018, czyli pewnie wyłącznik odśrodkowy 018 i jest tutaj na środku też logo ówczesnych zakładów wytwórczych sprzętu instalacyjnego w Poniatowej, takie samo jakie znajduje się na tabliczce znamionowej tego silnika. A ja tymczasem przygotuję ten korpus silnika na montaż wirnika i na montaż tych dekielków, czyli po prostu troszeczkę go tutaj wyczyszczę. O, zobaczcie, jak ładnie ten silnik od razu nabiera blasku. Oczywiście możemy go jeszcze i na pewno to zrobimy, wyczyścić też po zmontowaniu z zewnątrz, no ale
Tutaj, gdzie mogę od razu się dostać, to czyszczę go jeszcze przed zmontowaniem. Myślę, że on oryginalnie był tak jak ten drugi sprawny silnik, malowany chyba na zielono cały. No ale ta farba już dawno, dawno z niego zeszła. No, przynajmniej wyczyśćmy go trochę z brudu. O, tutaj ta tabliczka. Ostrożnie, ale też fajnie będzie ją wyczyścić, bo ona jest jednak cenna. Tak, on jest po prostu tłusty, wybrudzony. Teraz go przywrócimy, przynajmniej z wyglądu, do świetności. No, silnik, jak widzicie, z zewnątrz wygląda już powoli coraz lepiej, ale za to tutaj na stole się nieźle nabrudziło. Zaraz będę musiał to posprzątać, no ale zajmijmy się jeszcze tymi dekielkami. Tutaj przede wszystkim troszkę wyczyszczę, odtłuszczę ten bardzo zabrudzony styk wyłącznika odśrodkowego. To jest też trochę jakimś tłuszczem pokryte, który pewnie smarem, który pewnie tutaj z łożyska się wydostał. No, ten dekielek od strony kółka pasowego wygląda już całkiem nieźle. W środku jest czysty, tutaj ten styk jest czysty, jeszcze go zaraz czyściutką szmatką przetrę. Od zewnątrz może go jeszcze później troszkę poczyścimy. Jeszcze został ten od strony wentylatora. Tutaj jest całkiem brudno w środku, więc to trzeba będzie porządnie wyczyścić. O, nawet tym zmywakiem takim ostrym. Tak, schodzi. Tutaj, nawiasem mówiąc, po wyczyszczeniu ukazało się fajne logo ZMB chyba, albo ZM8. Prawdopodobnie jakiejś odlewni, która wykonała te metalowe, aluminiowe części. Zaraz spróbuję ustalić, co to jest. O, tutaj nawiasem mówiąc chyba widzę winowajcę, który sprawił tyle kłopotu przy demontażu tego silnika, bo tędy przechodziła ta śruba i tutaj z drugiej strony była nakrętka. Nakrętkę odkręciłem, natomiast nie byłem kompletnie w stanie tej śruby wyjąć tutaj z tego otworu. I zobaczcie, nawet widać, z tej strony nie ma żadnego problemu, ta śruba przechodzi elegancko. Natomiast tutaj jest to jakoś, nie wiem, takie jakby zakamienione. Może tu się jakaś wilgoć z pralki akurat w tym miejscu zbierała. Widać to też na śrubie i tu się po prostu jakaś taka warstwa gruba wytworzyła. I to się bardzo, to aluminium razem z tą śrubą się bardzo, bardzo zapiekło. No zobaczymy, czy uda się tę śrubę nagwintować, czy weźmiemy tutaj po prostu jakiś taki chyba 6 mm pręt, przełożymy tędy i po prostu przykręcimy tutaj nakrętkę z drugiej strony. Zobaczymy. Spróbuję ten otworek jeszcze w środku jakoś w miarę wyczyścić. A skoro wziąłem się już za czyszczenie tych najbardziej brudnych elementów, to jeszcze ten wentylatorek troszeczkę wyczyśćmy. I może w takim razie już jak czyścimy to wszystko, weźmy też te dekielki, pokrywy łożyska. One są tutaj szczególnie zaklejone takim starym smarem.
ale już ten smar wychodzi. No dobra. Wyczyściłem także te śruby trzymające cały silnik. Ta jest w porządku, nie było tutaj żadnego problemu. No ta niestety tutaj ma ten gwint bardzo zabrudzony. Zobaczymy, wkręcę ją w gwintownik. Zobaczymy w taką narzynkę, zobaczymy, może uda się coś z tym zrobić. Poza tym byłaby całkiem fajna, no ale niestety to jest też chyba troszkę już skrzywione. Zobaczymy. Tę klapę wentylatora to może faktycznie wyczyszczę już przed samym jej założeniem. Zresztą ona nawet nie jest bardzo brudna, wystarczy ją troszkę tak ją przetrę. Można by ją w sumie nawet polakierować, ale już wolę, jak ten silnik wygląda tak w miarę na oryginalny. Ona jest tak, nie wiem, bardziej zaśniedziała niż zardzewiała. Może od środka trochę. Ok, sprzątam tutaj. No i mam już tutaj na stole warsztatowym wyczyszczone elementy tego silnika. Myślę, że wygląda to całkiem fajnie. Mamy tutaj cały ten główny korpus ze stojanem, z uzwojeniami silnika. Mamy te dekielki, ten od strony koła pasowego ze stykami wyłącznika tymczasowego, ten od strony wentylatorka. Tutaj mamy wentylator, mamy pokrywę wentylatora, mamy te dekielki czy pokrywy łożysk, które można po prostu odkręcić po to, żeby nasmarować tędy łożyska. Mamy oczywiście wirnik, na który zaraz musimy założyć te nowe łożyska, przypominam, w rozmiarze 6202. Tutaj mamy koło pasowe, dwie podkładki jeszcze pod dekielek łożyska. No i tutaj mamy te śruby, z których jedna na pewno sprawi nam trochę kłopotu, ale tym będziemy się zajmować zaraz. Ja teraz idę i postaramy się założyć nowe łożyska na ten wirnik. Chciałem Wam tutaj pokazać moją kolejną śmieszną konstrukcję, którą sobie zrobiłem na potrzeby zamontowania tych łożysk. No nie mam niestety takiej profesjonalnej prasy warsztatowej, dlatego wziąłem moje imadło, wziąłem sobie tutaj deseczki, takie grubsze klocki i spróbowałem zrobić z tego taką prasę, która jest umieszczona we framudze drzwi. To jest taka stara PRL-owska stalowa framuga drzwi, osadzona tutaj w grubym, solidnym murze, więc mam nadzieję, że jej przy okazji nie wyrwę. No, mam nadzieję, że nie jest to aż tak duży nacisk, który jest potrzebny tutaj do zamontowania tych łożysk. Tak jak powiedziałem, spróbujemy zamontować te nowe łożyska 6202 2Z. Zamiast tych, które się tutaj oryginalnie znajdowały, przyciąłem sobie też taki kawałeczek stalowej rurki, która może wejść tutaj na tę oś wirnika. Mam też podkładeczki różnej wielkości, bo chciałbym uniknąć sytuacji, w której ta rurka naciska gdzieś tutaj na środek łożyska. Ona powinna naciskać na tę wewnętrzną bieżnię. No to spróbujmy. Ja sobie troszeczkę w środku to łożysko też nasmarowałem. Nasmarowałem też tutaj tę oś. Podkładkę mamy tutaj już założoną. Nakładam łożysko tak daleko, jak jestem w stanie ją nałożyć. Tutaj sobie położę jeszcze taką podkładeczkę. Może jeszcze trochę o jedną większą podkładkę na to, z której strony ona jest równiejsza, chyba z tej. Nakładam sobie taką rurkę i spróbuję to wszystko teraz zablokować tutaj pomiędzy tymi klockami, tak żeby to było równo. To łożysko na razie odłożę. Ok, no i teraz rozkręcam to imadło tak, żeby ono się przesuwało i jednocześnie pchało tą rurkę i taką, mam nadzieję, nabijało mi tutaj to łożysko na wirnik. Nie pamiętam, w którą stronę ono się rozkręca. Nie, w tą stronę je skręcam tak, czyli w ten sposób będzie rozpychało całą tę moją prasę. No. Mam wrażenie, że zaczyna to działać. Tutaj łożysko na pewno się już ruszyło.
tak dosyć ciężko to łożysko wchodzi, ale mam wrażenie, chyba już wystarczy. Ono już tutaj siedzi. Praktycznie doszło do tej plastikowej nakręteczki. Jeszcze minimalnie i wystarczy. Dobra, możemy rozkręcać. No, wada jest taka, że troszeczkę się to imadło, jak się poluzuje, to tu się trochę rusza, ale już powinno być ok. Dobra, zdejmuję te podkładki. A wydaje mi się, że mamy to łożysko tutaj ładnie naciśnięte na wirnik z tej strony. No to teraz z drugiej strony zrobimy to samo. O, może ten klocek zastąpię taką deseczką. O, i teraz mi się już tutaj ładnie ten wirnik mieści. Już mam to zablokowane, no to ściskamy. O, teraz elegancko już w ogóle wchodzi. Dobra. Nie ma sensu dalej tego wpychać. Bardzo fajnie, myślę, ta prasa zdała egzamin. Musiałem tutaj troszkę pokombinować. Przede wszystkim musi to być ładnie w jednej linii ustawione, ale z braku jakiejś profesjonalnej prasy warsztatowej można się taką zabawną konstrukcją też posłużyć. Dobra, no to wyjmuję teraz wirnik z tej mojej prasy. Ok, mogę zdjąć tę rurkę, mogę zdjąć te podkładki, które tutaj naciskały na łożysko. Myślę, że tutaj łożyska w żaden sposób nie ucierpiały podczas tego montażu. Wygląda na to, że całkiem fajnie się tutaj trzymają. No dobra, bez tej praski miałbym pewien kłopot. A ja tymczasem jestem tutaj znowu na stole warsztatowym. Fajnie, mamy tutaj już ten cały wirnik z zamontowanymi nowymi łożyskami na miejsce tych, które się w nim znajdowały. To są, przypominam, łożyska 6202. O, jeszcze wytrę je troszeczkę, bo tam mogły się okurzyć podczas tego ich zakładania. Tutaj ewentualnie, jeżeli by one nie doszły do końca, no to oczywiście też przez taką podkładkę, przez tę tulejkę można tutaj młotkiem jakoś delikatnie jeszcze w to postukać i je do końca po prostu docisnąć. Mam nadzieję, że to już wystarczy, co tutaj nałożyliśmy. No i myślę, że zaraz możemy brać się za zmontowanie tego silnika. Łożyska na razie odsunę, a zacznijmy może ten montaż tutaj od tego dekielka ze stykami wyłącznika odśrodkowego i może najpierw spróbujmy tutaj te przewody z powrotem włożyć do puszki, bo potem może być trudno. No właśnie, i to też może nie być takie bardzo łatwe. Te przewody spróbuję tutaj gdzieś na bok odsunąć. No i teraz musimy po prostu nimi trafić tu w ten stosunkowo wąziutki otworek, ale o dziwo, moment, beczkę, szczypce jakiś sobie wezmę, tutaj jeden przewód już mam. Teraz spróbuję tym drugim też tutaj trafić. O dobra, już go tutaj widzę, tylko jeszcze muszę go tutaj złapać. Mam. Fajnie. Mamy wyprowadzone te niebieskie przewody z wyłącznika odśrodkowego. No to załóżmy też ten dekielek. On tutaj mam, sobie zaznaczyłem nawet, jak on się schodzi. Może powinienem ten rand wcześniej troszeczkę tutaj jeszcze nasmarować. Tak, troszkę to pomoże. Dobra. No i teraz możemy włożyć wirnik do środka. Tutaj mamy te styki wyłącznika odśrodkowego, czyli całym tym wyłącznikiem wkładamy też w tę stronę. On jest tak jakby od przodu, od strony koła pasowego. Zaraz zobaczymy, czy to łożysko nam tutaj ładnie wejdzie. Może ja nasmaruję troszkę, o, tutaj to gniazdo łożyska. Dobra, i teraz ostrożnie wkładamy wirnik do środka. On już się nam tutaj pojawia. Patrzcie, nawet to łożysko, o, bez kłopotu weszło. O. Tutaj sobie zamykam zgodnie z zaznaczeniem na obudowie, które wcześniej zrobiłem.
tutaj już siedzi. No to teraz załóżmy ten dekielek od drugiej strony. Jeszcze sobie zrobię tylko pamiątkowe zdjęcie częściowo rozmontowanego silnika. Ok, sfotografowałem sobie jeszcze ten silnik do dokumentacji. Tutaj też troszkę nasmaruję to gniazdo łożyska, żeby ono mi tutaj łatwiej weszło. I zakładam, tutaj też mam takie zaznaczenie, które nawet nie ja, tylko ktoś inny kiedyś zrobił. Aha, jeszcze może, o, tutaj ten rand też tak troszkę przesmaruję. Dobra, i nakładamy i wkładamy też łożysko tu w ten dekielek. No, wchodzi. Wchodzi. Troszkę oporniej, ale wchodzi. Nie, bez problemu. Tu sobie to zaznaczenie tak... O, tu się zgadzają te kreseczki, tutaj się zgadzają, czyli silnik jest tak zmontowany, jak miał być. Tylko że jeszcze mi się tutaj ładnie nie obraca. Będę musiał troszeczkę pokombinować, żeby się ten wirnik ładnie tutaj ruszał. O, po prostu te dekielki trzeba wyrównać i zobaczcie. Elegancko się ten wirnik w tych nowych łożyskach obraca. No zobaczymy, jak to będzie po skręceniu tych śrub. Trzeba będzie te dekielki tutaj ładnie wyrównać. No i teraz dochodzimy do głównego problemu, czyli tych dwóch śrub. To znaczy z jedną nie ma problemu żadnego, możemy ją tak naprawdę zaraz nawet montować. No ale co zrobić z tą drugą, która ma tutaj zerwany gwint? Chyba jednak zaraz się zastanowimy nad tymi metalowymi prętami, które chciałbym tutaj ewentualnie zamontować. O, zobaczcie, mam takie długie gwintowane pręty, średnica 6 mm i teoretycznie mógłbym je tutaj właśnie, tak jak te śruby powinny być, przeprowadzić. Momencik. O, wyprowadzić tutaj z drugiej strony, z dwóch stron, po prostu dać podkładki i nakrętki i mocno je skręcić. Przynajmniej jeden taki pręt, no ale żeby to jakoś ładnie wyglądało, to mógłbym, prawdę mówiąc, dwa takie tutaj zastosować. No mniej więcej, nie wiem, gdzieś tu trzeba by ten pręt uciąć. Podkładka, nakrętka, żeby jeszcze troszkę go wystawało. No gdzieś mniej więcej tej długości by musiał być. Troszkę dłuższe niż te śruby, bo one z jednej strony są tutaj, z tej strony są po prostu zablokowane w tej obudowie. O, w tej chwili, momencik, w tej chwili taką śrubę mógłbym tutaj praktycznie już nakręcić. No, zaraz nie mogę tu trafić w tę dziurkę, zaraz to zrobię. Ale spróbuję jeszcze wziąć jakąś narzynkę i spróbuję jeszcze nagwintować tę śrubę. Zobaczymy, no może da się ją uratować, chociaż chyba nie, bo ona się zrobiła już tutaj od tego uderzania nawet trochę krótsza. No to chyba nie, to nie ma co. To weźmiemy sobie, spróbujmy nawet z jednej strony może zostawić tę oryginalną śrubę. O, ona tutaj nawet ładnie przeszła. No to daję tutaj podkładkę. Daję nakrętkę. Ok, zaraz ją skręcę. No a w takim razie spróbujemy tutaj z drugiej strony dać taki pręt. Jest, wszedł. Tyle mu dam miejsca z jednej strony na nakrętkę i podkładkę. O, nawet możemy wykorzystać oryginalną nakrętkę. A z drugiej strony powiedzmy, o tutaj gdzieś go, w tym miejscu gdzieś go utnę. Czyli tak, tu będzie ok, a tutaj powiedzmy gdzieś tak też, żeby tutaj weszła nakrętka. Ok, wyciągamy. No i tutaj muszę go uciąć. Ok, przyniosłem już sobie ucięty kawałek tego pręta. Mam jeszcze taką dodatkową
sprężynującą podkładeczkę. Nakręcę tutaj już nakrętkę z jednej strony. Nawiasem mówiąc, też znalazłem jakoś taką w miarę starą. Prawdę mówiąc, to można by w ogóle przyspawać tutaj jakoś tę nakrętkę i zrobić ją na stałe. Moment. Tutaj sobie to wkładam. I tam. O, teraz już weszło. Dobra. Czy tutaj ta... O, muszę nakrętkę tak ustawić, żeby mi się tutaj zmieściła między tą obudową. Dobra. Tutaj zakładam podkładkę. Nakrętkę. Nakręcam. Tutaj zmieniłem jednak nakrętkę. Dałem taką nowszą, bo ta boję się, że mogła się uszkodzić podczas demontażu tej śruby. Ok, mocniej nie dokręcam, bo niestety zwłaszcza te pręty można bardzo łatwo gwint w nich zerwać, ale o, wydaje mi się, że w obydwu śrubach jest to już mocno dokręcone i dekielki powinny być równo, bo wirnik się tutaj ładnie obraca. No to teraz załóżmy te dekielki łożysk, tylko zaraz z tej strony chyba był ten dekielek, tak? Te pokrywy łożysk. Normalnie można było je odkręcić i jak były te łożyska takie jak tu otwarte, to można było odkręcić, nasmarować, przykręcić z powrotem. No tutaj już nie mamy co smarować, ale tak czy inaczej one są bardzo ważne, bo bez nich ten wirnik, te łożyska z całym wirnikiem mogą się stąd w ogóle wysunąć podczas pracy silnika. Tutaj z tej strony żadnej podkładki pod tą pokrywą łożyska nie było. Z drugiej strony były chyba dwie podkładki. Ok, nie za mocno, bo to jest jednak aluminium. Można ten gwint zerwać. Teraz z drugiej strony. O, tutaj był ten z resztkami zachowanej farby, ten dekielek, tylko że pod nim była jeszcze tutaj jedna podkładka, tutaj była jeszcze druga podkładka. No, także tak samo to zrobimy. No, ok. Wirnik cały czas się tutaj ładnie obraca. To sobie możemy odłożyć. Dobra, to teraz tak, założymy tutaj może albo koło pasowe założymy za chwilkę. O, założymy teraz wentylatorek, tylko tu jest taka dziurka, w którą wchodzi śruba od wentylatorka. Chyba, żebym ja tylko widział, gdzie ona jest, jak założę ten wentylator. Może sobie o tak oznaczę. Teraz zakładam wentylatorek. I szczerze mówiąc nie wiem, jak głęboko on tu powinien wejść. Dobra, no wydaje mi się, że ta śruba tutaj weszła do końca. Chyba on już tutaj trzyma. Tak. O, dalej się już nie wkręci. Dobra. Czy on jest równy? W miarę tak. Nic się tutaj chyba nie uszkodziło. No i teraz pokrywę wentylatora i z tym zaraz będziemy mieć kolejny nieduży kłopot. No i teraz tak, na czym polega problem, który mamy teraz? Tutaj jest pokrywa tego wentylatora przykręcona dwiema śrubami po dwóch stronach. Nie wiem, czy pamiętacie, jedna z tych śrub, dokładnie taka, miała tutaj urwany łepek. Ja musiałem go zaszlifować, po prostu nie byłem w stanie jej wykręcić, żeby zdjąć tę pokrywę. No i tutaj resztka tej śruby została w korpusie tego silnika, dokładnie takiej śruby jak to. No i teraz muszę to jakoś wykręcić. Mam takie wykrętaki do zerwanych śrub, ale czy to zadziała, tego nie wiem. Przeczytałem sobie instrukcję, najpierw muszę tutaj użyć wiertła i w pozycji wykręcania
wywiercić tutaj niedużo dziurkę, potem muszę włożyć ten wykrętak i spróbować to wykręcić. Czy to będzie działało? Nie wiem. Zobaczymy. Biorę sobie moją wkrętarkę, mam ustawioną na wykręcanie. No i tak jak tutaj jest napisane, dobierz wykrętak, użyj strony wiertło, użyj trybu wkrętarki wykręcanie, nie używaj dużej siły, wierć powoli. Dobra, próbujemy. No, mam wrażenie, że wszedłem tutaj głęboko do tej śruby. Teraz zamieniamy stronę. Bierzemy wykrętaka, tak? Odwróć wykrętak na stronę B. Użyj trybu wkrętarki wykręcanie, dociśnij i wykręcaj bardzo powoli. Kontynuuj powolne wykręcanie do wyjęcia. No dobra, mamy wykręcanie, tak? I spróbujemy to zrobić bardzo, bardzo powoli. Chyba to nie idzie. Nie wiem, może muszę tu jeszcze jednak troszeczkę powiercić. Spróbujmy. No jeżeli nie, to w ogóle rozwiercimy tę śrubę, nagwintujemy i wkręcimy inną. Naprawdę tu już głęboko wszedłem. Wiertło działa. Z wykręceniem tej śruby jest większy kłopot. Nie, chyba. Myślę, że ja już tę śrubę tutaj kompletnie rozwierciłem. Nie ma sensu. Po prostu wywierćmy tutaj dziurę, nagwintujmy ją i spróbujmy taką albo troszeczkę większą śrubę tutaj wkręcić. No niestety, tej śrubki przy pomocy tych wykrętaków nie udało mi się wykręcić. Myślę, że ona po prostu jest za malutka. Wiercenie było ok, natomiast wykrętak niestety nie był w stanie jej złapać. Ale warto było spróbować. Dobra, idę po wiertło, troszkę bardziej to rozwiercę i idę po gwintownik i zaraz to nagwintujemy. Mam tutaj wiertarkę z wiertłem do metalu, to jest chyba 4. Ta śrubka to jest 3, ale 3 nie mam. Dobra, to wystarczy, nawet chyba troszeczkę za głęboko się wwierciłem. No musimy teraz wziąć jakąś śrubkę, którą tutaj wykorzystamy. Ok. O, znalazłem tutaj taką troszeczkę większą, fajną śrubę z okrągłym łebkiem. No jest troszkę większa, troszkę większy jest ten gwint na długość, nie jest wcale dużo dłuższa. Tutaj mam gwintownik, który powinien do niej pasować. Teraz ten otworek nagwintujemy. Chyba wystarczająco głęboko. To jest, tak jak już mówiłem, aluminiowa obudowa, więc tutaj naprawdę bardzo, bardzo prosto to idzie. Śruba się bardzo ładnie wkręca. Myślę, że fajnie będzie tutaj pasowała i trzymała tę obudowę. No to spróbujmy w takim razie nałożyć tę pokrywę. Ok. Tutaj wkręcę tę naszą śrubę teraz przygotowaną. Bardzo fajnie. Nawet nie rzuca się bardzo w oczy. O, a tu z drugiej strony wkręcimy tę oryginalną śrubkę, która tutaj była. Ok. O, też bardzo ładnie wchodzi. No i tak patrząc z zewnątrz mamy ten silnik prawie zmontowany. Załóżmy mu tutaj jeszcze to koło pasowe. Śrubą chyba w tę stronę.
Nawiasem mówiąc, taki ściągacz łożysk może się też bardzo przydać. Akurat ten jest za mały, ale troszkę większy może się też przydać do zdejmowania takich kół pasowych. Przykręcam tutaj śrubę blokującą to koło pasowe. Obraca się ładnie. Tu się trzyma, tu się trzyma. No i dobrze, mamy silnik prawie zmontowany. Zaraz się zajmiemy tymi przewodami. Tylko porobimy sobie tutaj też kilka eksperymentów z próbą uruchomienia tego silnika. No niestety obawiam się, że on nie będzie prawidłowo działał, bo tak jak widzieliśmy, jest tutaj prawdopodobnie jakieś zwarcie pomiędzy uzwojeniem głównym a uzwojeniem pomocniczym czy rozruchowym. Ale spróbujemy ten silnik uruchomić przynajmniej na samym uzwojeniu głównym. Pozwólcie, że teraz na próbę podłączę ten silnik tak, żeby zasilanie było podłączone tylko do uzwojenia głównego z obejściem całego tego wyłącznika odśrodkowego i uzwojenia pomocniczego. Tutaj podłączam do korpusu silnika przewód ochronny. Tutaj połączę, jeżeli się nie mylę, tak jak patrzyliśmy, to czerwone przewody powinny być tymi idącymi do uzwojenia głównego. Po prostu połączę te czerwone przewody z tymi przewodami zasilającymi. Wszystkie pozostałe przewody, te żółte i te niebieskie, niebieskie idące do wyłącznika odśrodkowego, żółte, jeżeli się nie mylę, do uzwojenia pomocniczego, zostawiam na razie niepodłączone. Ok, te przewody zostały niepodłączone. Ok, silnik postawiłem teraz na stole, włączę zasilanie i ręcznie wprawię go w ruch. Zauważcie, że jak on już jest rozpędzony, to jak wtedy włączę zasilanie uzwojenia głównego, to on już na tyle szybko się kręci, że jest w stanie tę pracę dalej podjąć. Natomiast od zera muszę go wprawić w ruch ręcznie. Słuchajcie, no myślę, że nie jest najgorzej. Na tym uzwojeniu głównym ten silnik jako tako pracuje. On nadal pracuje moim zdaniem za głośno. Jakoś tak słychać, że coś tutaj prawdopodobnie, nie wiem, wpada w jakiś taki rezonans. Aczkolwiek to też trochę może być wina tego stołu. Jak widzicie, on się tutaj rusza i tu zawsze wszystko na tym blacie głośno chodzi. Ale na pewno działa dużo, dużo lepiej niż jak wypróbowywaliśmy go za pierwszym razem. Możemy sobie to jeszcze raz przypomnieć. Puszczę tutaj scenę z pierwszego uruchomienia tego silnika, jeszcze przed jego demontażem. No, także teraz jest przynajmniej na tym uzwojeniu głównym na pewno sporo lepiej. W sumie po wprawieniu tego silnika ręcznie w ruch on mógłby nawet, myślę, pracować. Ok, nie będę go już więcej męczył, wyłączam. Chciałbym zrobić jeszcze jeden malutki eksperyment i sprawdzić działanie tego umieszczonego z tej strony wyłącznika odśrodkowego, który widzieliśmy po rozmontowaniu tego silnika. Tutaj mamy, tak jak sprawdziliśmy, te dwa niebieskie przewody, które idą do wyłącznika odśrodkowego. Ja do nich podłączę miernik. Chwileczkę. O, teraz to się będzie trzymać. Teraz jak włączę na sprawdzenie przejścia prądu, to mamy tutaj, momencik, postawię może tak miernik, o, nie mamy. Mamy tutaj przejście prądu. Na chwilkę to jeszcze odłączę. I podłączę ten silnik do zasilania, wprawię go w ruch ręcznie
I wtedy, jak on się zacznie szybko obracać, to ten wyłącznik powinien się rozłączyć. Czyli powinien tędy przez te przewody przestać płynąć prąd. Zaraz zobaczymy, czy on faktycznie tak zadziała. Ok, mam już tutaj silnik włączony do zasilania. Muszę tylko włączyć listwę zasilającą. Czyli tak, podłączam jeszcze raz miernik do wyłącznika odśrodkowego i zobaczmy teraz, co będzie. Patrzmy tutaj na ten miernik. Zobaczmy, co będzie, jak wprawię ten silnik w ruch. Widzieliście? Faktycznie bardzo fajnie widać działanie tego wyłącznika odśrodkowego. W momencie, kiedy silnik zaczął się obracać, tutaj nie mieliśmy przejścia prądu. Jak tylko silnik zwolnił, tutaj znowu pojawiało się przejście prądu. Ten wyłącznik odśrodkowy znowu zaczynał tutaj, zamykał tutaj obwód prądu płynący przez te dwa przewody. Czyli jest sprawny i mogliśmy wreszcie w praktyce zobaczyć, jak on działa. Jak wcześniej próbowałem tutaj kręcić tym silnikiem, no to oczywiście nie byłem w stanie tak szybko kręcić, żeby ten wyłącznik odśrodkowy mógł rzeczywiście zadziałać. Bardzo się cieszę, że to się udało zrobić i że w ten sposób można dosyć łatwo sprawdzić, czy taki wyłącznik jest sprawny. No to teraz chciałbym na próbę podłączyć ten silnik tak, jak on powinien być podłączony. Uzwojenie główne, uzwojenie pomocnicze przez wyłącznik odśrodkowy. Tylko poprawię tutaj jeszcze izolację na jednym z tych przewodów idących do uzwojenia głównego, bo tutaj bardzo dużo tego przewodu wychodzi z izolacji. Po prostu założę tutaj taką czerwoną taśmę izolacyjną, żeby już to wszystko było w odpowiednim kolorze. Jeszcze jedną rzecz zrobię. Tutaj strasznie mi się nie podobają te przewody od przewodu zasilającego. Po prostu też takie zaciski na nie założę. O, mam już tutaj końcówki. Tutaj niestety tylko przewód ochronny musi zostać na razie taki bez tej końcóweczki, bo nie mam w tym rozmiarze pasującej do tej śruby. Skończyły mi się już albo nie mogę znaleźć, ale to przy okazji też wymienię. Natomiast na razie go, o, tutaj tak jak był, po prostu owiniemy, przykręcimy. Dobra, przewód ochronny jest mocno przyczepiony, a te dwa przewody zasilające tutaj bardzo ładnie będą pasowały. I teraz tak, tutaj dajemy przewód zasilający, przewód od uzwojenia głównego i przewód ten żółty od uzwojenia pomocniczego. Wszystko to razem jedną śrubą przykręcimy. Dobra, tutaj damy przewód zasilający, przewód od uzwojenia głównego i jeden z tych przewodów od wyłącznika odśrodkowego, z tych niebieskich przewodów. I tak samo przykręcamy to jedną śrubką. Ok, a tutaj w tym miejscu damy jeden przewód od uzwojenia pomocniczego i jeden przewód, tak żeby one się tu ładnie zmieściły, i jeden przewód od wyłącznika odśrodkowego. Jeszcze raz sobie to oglądam. Tutaj mamy przewód ochronny do korpusu silnika. Tu mamy dwa przewody zasilające. Jeden z nich łączy się z jednym czerwonym przewodem od uzwojenia głównego i z jednym żółtym przewodem od uzwojenia pomocniczego. Drugi przewód zasilający łączy się z jednym tym czerwonym przewodem od uzwojenia głównego i tym niebieskim od wyłącznika odśrodkowego. I tutaj mamy jeszcze połączone w tym miejscu dwa przewody od wyłącznika odśrodkowego i od uzwojenia pomocniczego. Czyli w momencie, kiedy wyłącznik odśrodkowy jest zwarty, prąd płynie przez ten niebieski przewodzik, przez ten niebieski, przez ten żółty i przez ten żółty. A w momencie, kiedy jest rozwarty, te niebieskie i te żółte przewody są rozłączone. I wtedy silnik działa już tylko na uzwojeniu głównym. Zobaczmy, jak silnik zareaguje teraz.
No niestety, rusza co prawda własnymi siłami, ale nadal pracuje bardzo głośno, tak jak widzieliśmy na samym początku, zanim zaczęliśmy go demontować, czyli prawdopodobnie jest to wina tego, nie wiem, zwarcia w uzwojeniu rozruchowym, bo tak jak widzieliście, na samym uzwojeniu głównym ten silnik działał w miarę dobrze, ale to nie szkodzi, zrobimy sobie przy okazji jeden eksperyment. Widzieliście teraz, ten silnik kręcił się patrząc od tej strony w prawo, patrząc stojąc naprzeciwko silnika w lewo. Mogę to jeszcze raz na chwilkę powtórzyć. O, w tą stronę się kręci. Natomiast spróbujmy teraz tak zmienić przewody, żeby silnik kręcił się w drugą stronę. Ok, silnik mam tutaj odłączony od zasilania i zrobimy teraz troszeczkę inaczej. Spróbuję tutaj i tutaj odkręcę. I zamienimy teraz. Tutaj damy przewód od uzwojenia pomocniczego, tutaj damy przewód od wyłącznika odśrodkowego. Zobaczymy, jak będzie to pracowało teraz. I oczywiście przewody zasilające. Dobra, czyli teraz tutaj z kolei mamy uzwojenie rozruchowe, uzwojenie główne i przewód zasilający. Ok, dobra, zobaczmy, co będzie teraz, jak uruchomimy ten silnik. Nadal chodzi bardzo głośno, ale zwróćcie uwagę, obraca się teraz w drugą stronę, czyli teraz w mojej pozycji, tak jak stoję w prawo. Jeżeli bym tak stał, patrząc od strony silnika, to w lewo. Czyli w ten sposób, zamieniając tutaj, on jest odłączony, zamieniając tutaj przy tych przewodach zasilających, zawsze są podłączone obydwa przewody od uzwojenia głównego, ale zamieniając stronę, po której podłączony jest przewód od uzwojenia pomocniczego i od wyłącznika odśrodkowego, można regulować, w którą stronę ten silnik będzie się kręcił. A ja przyniosłem tutaj dla porównania jeszcze raz silnik, który widzieliśmy w poprzednim odcinku. Silnik identycznego typu, z tej samej fabryki, pochodzący z 1965 roku. I możemy sobie zobaczyć, jak ten sprawny silnik w porównaniu z tym, który oglądaliśmy dzisiaj, działa. W sumie bardzo ładnie, bardzo cichutko pracuje. Ok, na pewno tym silnikiem też zajmiemy się w oddzielnym odcinku. Wyczyścimy go, zajrzymy sobie do niego. No tutaj już niespodzianek nie będzie, bo budowę tego rodzaju silników znamy, ale wtedy sobie też jeszcze na tym silniku poćwiczymy właśnie regulację kierunków obrotu tego silnika. No ten działa niewątpliwie dużo ciszej, dużo sprawniej. Ten, tak jak zrobiliśmy próbę na samym uzwojeniu głównym, od biedy, głośno, ale od biedy pracuje. Po podłączeniu uzwojenia pomocniczego niestety nie. Ewidentnie jest tutaj, tak jak sprawdziliśmy w poprzednim odcinku, prawdopodobnie zwarcie pomiędzy uzwojeniem pomocniczym a głównym, tak przynajmniej przypuszczam. No, będzie się kwalifikował ten silnik do przezwojenia, ale myślę, że i tak naprawdę fajnie się w tych dwóch odcinkach przydał, bo mogliśmy sobie zobaczyć jego właściwości, budowę, konstrukcję, sposób podłączenia. Także to, że ten silnik nie działa prawidłowo, właściwie zupełnie mi nie przeszkadza. Obejrzeliśmy sobie też, jak wymieniać w nim łożyska. Bardzo się do tych dwóch odcinków przydał i fajnie było też troszkę o niego zadbać, a myślę, że on jeszcze wystąpi w kolejnych odcinkach, bo na pewno trzeba się będzie zająć jego przezwojeniem. Pozwólcie, że zrobię teraz jeszcze jeden eksperyment. Szybko podłączyłem nasz silnik, na razie tylko na uzwojeniu głównym, do walizeczki mierniczej, do amperomierza i do styku 25 amperowego. Zobaczmy, jakie będzie teraz wskazanie, jeżeli uruchomię ten silnik. Przypominam, tylko na uzwojeniu głównym. Ok, wydaje mi się, że tutaj było wskazanie około 2 amperów, a podczas startu, zanim jeszcze wprawię silnik ręcznie w ruch, dochodziło do 5 amperów. To w takim razie zmieńmy ten styk na ten 5 amperowy.
No i zobaczmy teraz. Ok, tutaj podczas rozruchu dochodziło do 5 amperów, a później pracował na 3,1 mniej więcej, natomiast według tabliczki znamionowej ten silnik powinien pracować na 2,5 amperów. Czyli no troszeczkę wyższe jest to wskazanie, kiedy on pracuje na samym tym uzwojeniu głównym. A zobaczmy szybko, co się stanie, jeżeli podłączymy go tak, jak on powinien być podłączony, z wykorzystaniem uzwojenia pomocniczego, uzwojenia rozruchowego. Ok, zmieniłem tutaj połączenia na silniku. Mamy teraz normalnie podłączone też uzwojenie rozruchowe, wyłącznik odśrodkowy, czyli teraz powinien ten silnik samoczynnie ruszyć. Na wszelki wypadek zamieniłem tutaj styki, teraz jest podłączony do pomiaru w zakresie do 25 amperów. Zobaczmy, co się stanie. Uwaga, bo będzie chodził głośno, tak jak pamiętacie. Ok, wyłączam. No, niestety tutaj, jak widzicie, pomiar dochodzi aż do 10 amperów. No, czyli ewidentnie widać, że to uzwojenie rozruchowe jest po prostu uszkodzone i nawet fakt, że później wyłącznik odśrodkowy je odłącza, nie oznacza, że prąd przestaje płynąć, czyli jest tutaj jakieś zwarcie pomiędzy tym uzwojeniem głównym a rozruchowym. Tak sądzę przynajmniej. Chętnie posłucham waszych ewentualnie opinii na podstawie tego odczytu. No ale tak czy inaczej te uzwojenia tego silnika się nie nadają. Jeżeli pracuje on jeszcze na samym tym uzwojeniu głównym, a uzwojenie rozruchowe jest całkowicie odłączone, to jeszcze jako tako to działa, ale po takim podłączeniu silnika absolutnie się to do pracy po prostu nie nadaje, ale zawsze fajnie było zobaczyć, jak to funkcjonuje. Nawiasem mówiąc, nie będę tego robił teraz w tym filmie, bo robi się to już dosyć długie, ale zrobimy sobie krótkie uzupełnienie, gdzie porównamy też ten sam pomiar w przypadku tego drugiego silnika, który jest sprawny. Ja ten silnik na razie zostawiam podłączony tylko do uzwojenia głównego, no bo nie ma sensu podłączać tego pomocniczego, które, tak jak widzieliście, powoduje, że ten silnik bardzo, bardzo głośno pracuje. No tak nie powinno być i można go używać do jakichś takich eksperymentów jak dzisiaj, ale no na pewno nie do normalnej pracy, także zostawiam podłączone tylko to uzwojenie główne, resztę przewodów zostawiam odłączonych. Tutaj nawiasem mówiąc, na tej resztce oryginalnego dekielka od tej puszki przyłączeniowej są schematy tego silnika i jest pokazane właśnie, jak ustawieniami tych przewodów regulować kierunek jego obrotów. Przypuszczam, że w tym silniku od środka jest dokładnie tak samo. Można to sobie zobaczyć i zobaczymy to w odcinku o tym silniku. No tutaj będę chciał najchętniej zdobyć oczywiście oryginalne taką oryginalną puszkę z oryginalnym tym dekielkiem. Na razie nie bardzo mam wybór, więc po prostu przykręcam, bo musi się to jakoś trzymać. Chwileczkę, jak to było? Chyba w ogóle jakoś tak to było założone po prostu. Nie wygląda to ładnie, ale mam nadzieję, że gdzieś znajdę taki oryginalny dekielek. Wtedy będzie to tak jak tutaj zrobione, no, ale troszeczkę to przynajmniej zabezpieczę. Ok, mamy ten silnik właściwie ponownie zmontowany. Tak jak powiedziałem, to, że nie działa on prawidłowo, nie jest tutaj jakąś straszną wadą, bo właściwie nie spodziewałem się po tym, jak zobaczyliśmy, co może być powodem usterki tego silnika w pierwszym odcinku. Nie spodziewałem się, że on po zmontowaniu będzie prawidłowo działał, ale i tak bardzo się z przeglądu tego silnika cieszę. Teraz tylko jeszcze króciutko o literaturze, która może się przydać zainteresowanym. Dla mnie taką najciekawszą książką dotyczącą też silników stosowanych w pralkach, zwłaszcza w tych starych pralkach z lat 60. jest wydana właśnie w 60 roku książka Pralki domowe. Oglądaliśmy ją w poprzednim odcinku. Tutaj jest m.in. schemat takiego właśnie silnika BZF WR 120/78. Jest i to może się okazać cenne, karta uzwojeń takiego silnika. Jest tutaj ogólny opis pracy, zasada działania tego silnika, to sobie czytaliśmy w poprzednim odcinku. No i są tutaj też różne schematy pralek, między innymi właśnie takiej jak ta SHL-ka z tego rodzaju silnikiem. Kolejną taką pozycją, z której warto skorzystać, to są elektryczne urządzenia domowe Jerzego Małoszuka, książka, która tutaj już wielokrotnie się pojawiała. No i tutaj też jest właśnie rozdział o różnego rodzaju pralkach.
Między innymi też, jak tutaj widać, z takim silnikiem BZF-WR 120/78, on jest tutaj nawet opisany. I to, co jest tutaj fajne, jest też cała tabelka różnych typów polskich pralek. To jest książka z początku lat 70. z Myszkowskiej fabryki naczyń emaliowanych, z Olkuskiej fabryki, z Czarnej Białostockiej, z Dolnośląskiej fabryki, z kieleckich zakładów oczywiście. I to jest między innymi, można tutaj zobaczyć w tabelce, momencik, gdzieś to przed chwilką widziałem, wykaz pralek, w których stosowane, tutaj, stosowane są właśnie tego rodzaju silniki BZF-WR. Tutaj jest pralka typu A1, Kasia, tutaj jest różne z Olkusza, no to mnóstwo. Właściwie w większości tych wymienionych tutaj pralek mamy jeszcze silniki BZF-WR 120/78. Tutaj mamy we Franii na przykład w FA4, FB4 już silnik typu BP2. No i tutaj mamy już pozostałe inne pralki z innymi silnikami, chociaż też w pralkach Ewa znowu wraca tutaj silnik typu BZF-WR. To jest książka z 72 roku, czyli ciągle wtedy na początku lat 70. te silniki były masowo stosowane. Mam też taką fajną książkę, jak i czym prać w pralce elektrycznej. Ona jest fajna, bo jest tutaj dużo przedstawionych typów różnych pralek, są ich właściwości techniczne, Olkusz, Światowit, tutaj SHL-ka Frania, ale tu właściwie o silnikach jest mniej. To jest właściwie podręcznik użytkowania pralki wirnikowej. A jeżeli chodzi o inne typy silników do starych pralek, poza tym silnikiem BZF-WR 120/78, którym zajmowaliśmy się dzisiaj, i tym właściwie identycznego typu silnikiem, no to mam tutaj jeszcze kilka innych popularnych silników. To jest silnik wspomniany już tutaj, silnik typu BP2F, również z zakładów Poniatowej, tutaj już z napisem z Predom EDA. Poniatowa, nie wiem, myślę, że gdzieś z lat 70. prawdopodobnie. Nie widzę tutaj tak na... 77 rok, tak. Na pewno będzie też odcinek o tym silniku. Prawdę mówiąc, nie sprawdzałem jeszcze, czy jest sprawny. Tutaj mam znacznie nowszy, bo chyba z 81 roku, taki silnik z kondensatorem. Również z zakładów Predom EDA, to jest już nowszy typ SED 110/4, na przykład w pralkach Światowit. Widzieliśmy jeden taki silnik w pralce, którą niedawno przywiozłem do domu, której też jeszcze nie rozmontowywałem. Tu nawiasem mówiąc też jest jeszcze wyłącznik od pralki. Także tym silnikiem też się zajmiemy, też sprawdzimy sobie, czy działa. Kupiłem go nie tak dawno na giełdzie Staroci. No i z takich ciekawszych i chyba najstarszych silników od polskich pralek mam ten silnik z poznańskich zakładów silników elektrycznych. Prawdę mówiąc, to nawet nie widzę tutaj daty, ale zakładam, że pochodzi on gdzieś z końca lat 50. Bardzo ciężki, żeliwny silnik. Tutaj niestety pęknięta jest ta żeliwna obudowa. Też oczywiście zajmiemy się nim, obejrzymy go sobie, spróbujemy go rozkręcić, zajrzeć do środka, zobaczyć, jak jest zbudowany. Nie wiem, może nawet spróbujemy go uruchomić, jeżeli jego stan w ogóle na to pozwoli. Więcej silników od pralek właściwie nie mam. Chciałbym jeszcze zdobyć taki troszkę starszy BP2C z takim zaokrąglonym końcem silnik. Na pewno go gdzieś prędzej czy później na giełdzie Staroci znajdę. I myślę, że będziemy tymi silnikami się jeszcze w kolejnych odcinkach zajmować. Tutaj na stole mamy 1, 2, 3, 4 tematy na co najmniej 4 odcinki właśnie o tych silnikach. Odsunąłem tutaj troszeczkę te inne silniki na bok, żeby nie zasłaniały głównego bohatera naszego dzisiejszego nagrania, czyli tego silniczka BZF-WR 120/78 z ówczesnych zakładów wytwórczych sprzętu instalacyjnego w Poniatowej. To, że ten silnik pod koniec tego nagrania, pod koniec drugiego odcinka, poświęconego mu drugiego odcinka, nie działa prawidłowo, wcale mnie nie zniechęca i nie rozczarowuje, bo byłem na to gotowy, widzieliśmy już w pierwszym odcinku, no, że prawdopodobnie nie będzie wyjścia, trzeba będzie zająć się przewinięciem tego silnika, co też bardzo mnie cieszy, bo będzie to ciekawym tematem i możliwością nauczenia się kilku nowych rzeczy, ale jednak, tak jak już powiedziałem, obejrzeliśmy sobie dosyć dokładnie w tych 2 odcinkach ten silnik, zdemontowaliśmy go, zobaczyliśmy sobie jego budowę, zobaczyliśmy zasadę działania tych 2 uzwojeń i wyłącznika odśrodkowego. No, wymieniliśmy w nim też łożyska, zobaczyliśmy, jakie łożyska tutaj pasują, jak je wyjąć, jak je potem przy pomocy takiej improwizowanej domowej prasy
założyć. Zobaczyliśmy sobie, jak regulować kierunek obrotów w tym silniku, jak podłączyć tutaj przewód do tego silnika. Niby to jest wszystko proste, ale nie zawsze się to wie i warto było to wypróbować i ten silnik był właśnie fajną okazją, żeby sobie takie eksperymenty porobić. I bardzo się będę cieszył, jeżeli kiedyś uda nam się ten silnik doprowadzić do prawidłowego działania. Jest na to szansa, a jeżeli będzie taki silnik tymczasem potrzebny, no to zawsze mam ten drugi egzemplarz sprawnego silnika, który już tutaj dzisiaj krótko widzieliśmy i któremu na pewno będzie poświęcony następny odcinek. Obiecałem Wam, że jeszcze na koniec zobaczymy jedną z tych pralek wirnikowych, które ostatnio przywiozłem, ale myślę, że już jest to naprawdę długi odcinek i tymi pralkami zajmiemy się oddzielnie. Można je zresztą zobaczyć w takim krótkim shorcie, który na kanale opublikowałem. Także ja idę już teraz do domu, zostawiam ten silnik tutaj w kolekcji w warsztacie, a niedługo spotkamy się na pewno podczas przeglądu tych kolejnych silników do innych starych pralek. Jeszcze raz bardzo Wam za ten dzisiejszy wspólny odcinek dziękuję i cześć, do zobaczenia następnym razem.